A ile produktów w ogóle, koło ilu produktów już byłeś jako builder, tak jakby jako osoba bezpośrednio wewnątrz To produktu? tak naprawdę 3. Nie? Czyli Trusted Twin, nie, Pilot tak. Go i... I UXP. UXPina to budowałem razem z Piotrkiem Duszyńskim, Marcinem Trederem i jeszcze 2 wspólnikami. No to 10 lat, bo my zaczynaliśmy w Polsce, przenieśliśmy się do Doliny Krzemowej. Tam bardzo fajna droga, no bo między innymi Andrisen Horowitz w nas zainwestował. Po 10 latach sprzedaliśmy, tuż przed COVID-em. My przegapiliśmy taki moment. Jednocześnie Figma weszła na ten rynek przebojem. My byliśmy tak trochę na rozdrożu, bo z jednej strony mieliśmy bardzo dużo małych klientów, takich detalicznych, z drugiej strony mieliśmy bardzo fajny produkt enterprise'owy i tak nie mieliśmy odwagi, żeby puścić jeden z tych modeli i skupić się, próbowaliśmy 2 ciągnąć równocześnie i to chyba był błąd, tak z perspektywy czasu. W międzyczasie właśnie Figma wjechała cała na biało na ten rynek, znaczy wjechała. Oni tak naprawdę zaczynali mniej więcej wtedy, kiedy my. Natomiast mieli ten taki moment, kiedy poszli do góry i myślę, że gdybyśmy my sprzedali chwilę wcześniej, to dla nas by wyszło dużo lepiej. Natomiast absolutnie nie mamy co narzekać, bo jednak domknęliśmy ten cykl. To nie wszystkim startupom się udaje. Nie był to, może spektakularny sukces, wejście na giełdę, ani nic w tym stylu, ale nadal był to sukces, który domknął ten 10-letni okres, pozwolił nam zbudować jakieś, poduszki finansowe. Piotr Duszyński, który jest moim serdecznym przyjacielem. I tutaj są, ja wiem, to są takie 2 szkoły, nie? Jedna szkoła jest taka, że rób biznes z przyjaciółmi, a druga szkoła jest taka, że najlepszym sposobem na stracenie przyjaciół jest robienie z nimi biznesu. Ja akurat jestem z tej pierwszej szkoły i mam bardzo dobre doświadczenia, ale też nie jest łatwo, bo to myślę, że wymaga bardzo dużo zaufania. Bo nawet z Piotrkiem właśnie w UXP-nie mieliśmy takie bardzo trudne sytuacje, z których wyszliśmy, nadal się lubiąc i przyjaźniąc. Myślę, że dzięki bardzo dużemu zaufaniu, ale też mądrości Piotra, który rozumiał pewne rzeczy. Żeby mówić może mniej tajemniczo, mieliśmy sytuację, w której założyliśmy spółkę jako 5 wspólników na równych prawach. Każdy dostał 20% udziałów. Jak poszliśmy do notariusza, to notariusz stwierdził, że jesteśmy chyba najbardziej patologiczną rodziną, jaką siebie gościł. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy żartu. Ale to bardzo szybko wyszło, bo okazało się, że z tych 5 osób 2 osoby postanowiły nie pracować aktywnie na rzecz spółki. Wspólnik Marcin Treder z kolei bardzo szybko już okazało się, że on jest tak naprawdę liderem tego projektu, on najbardziej pcha tą firmę do przodu, więc musieliśmy się zderzyć z tym, że mamy taką strukturę udziałów, która sprawia, że my jesteśmy po pierwsze nieinwestowalni, bo żaden inwestor nie zainwestuje w taki startup. Po drugie, ta struktura udziałów nie oddaje faktycznego wkładu poszczególnych founderów w rozwój spółki. Wyobraź sobie taką sytuację, patrząc na to z boku. Masz nawet 2 wspólników, z których jeden robi naprawdę fenomenalną pracę na rzecz firmy. On jest tą osobą, która, kształtuje wizję, zarządza ludźmi, rozumie rynek, daje z siebie 120% i masz drugą osobę, która jest nieaktywnym wspólnikiem. No i tu już masz na dzień dobry zgrzyt, bo jeżeli te 2 osoby, tych 2 wspólników ma takie same pule udziałów, to jest po prostu nie fair i to jest kwestia czasu, kiedy ten wspólnik, który jest bardziej aktywny, po prostu stwierdzi, no nie, ale coś jest nie halo, dlaczego ja mam sobie wypruwać żyły, jeżeli mój wspólnik nic nie robi, a ma de facto tyle samo. Ten projekt, nie chcę powiedzieć, że wydarzył się przez przypadek, ale myślę, że my na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak on się dalej potoczy, jak się rozwinie, więc podeszliśmy z tą taką romantyczną wizją, jesteśmy w tym wszyscy, no to dzielimy się porówno. Po pierwszym tym takim naszym małym sukcesie i publikacji tych cruncha na nasz temat, pojawili się inwestorzy, spojrzeli na cap table i stwierdzili, no dobra, chłopaki, ale to pierwsza rzecz, czy wy wszyscy jesteście full time na pokładzie? No i tutaj okazało się, że nie, bo 2 wspólników nie mogło sobie na to pozwolić. Jeden ze względów takich bardziej rodzinnych. Dodam, że my wtedy pracowaliśmy za jakieś minimalne wynagrodzenie, więc to było też przeszkodą. Z kolei drugi wspólnik rozwijał swój software house i to było jego dziecko. I on musiał zdecydować, czy przechodzi na full time w UXP-nie, czy zostaje w software house. On został w software house, ale w tym momencie problemem było to, że tak naprawdę nie kontrybuując do sukcesu spółki, zostałby z taką samą pulą udziałów.
Wiesz, żeby tak Ci przybliżyć, my wtedy myślę, że nawet jeszcze nie mieliśmy takiej wizji, że my będziemy mieli jakichś inwestorów, jakaś Dolina Krzemowa. To w ogóle były jakieś kosmosy. My po prostu mieliśmy zajawkę na punkcie problemu, który chcieliśmy rozwiązać w procesie projektowania, w procesie designu produktów cyfrowych. To była nasza jedyna perspektywa, wiesz? I teraz wyobraź sobie, co się dzieje w momencie, kiedy okazuje się, że to nagle są sukcesy, są inwestorzy, pojawiają się naprawdę duże pieniądze, które są liczone gdzieś w milionach dolarów. I teraz przychodzi do ciebie twój wspólnik, ty jesteś tym nieaktywnym, tak? I przychodzi do ciebie twój aktywny wspólnik i mówi, słuchaj stary, ty musisz oddać po prostu swoją część udziałów, tak za darmo. I on, wiesz, z jednej strony jakoś może to rozumie, bo myśli sobie, okej, faktycznie, no ja nie jestem aktywny, ale z drugiej strony myśli sobie, ale zaraz, hola, to przecież ja zbudowałem tą bazę, na przykład ten produkt techniczny. I wydaje mi się, że to wymaga takiej, po pierwsze właśnie tego zaufania, o którym już mówiłem, ale też takiej mądrości, żeby pomyśleć sobie, okej, dobra, to ja mając te pieniądze na stole, to muszę oddać moje udziały, które już sobie przeliczam, że one są warte w takim razie tyle i tyle, ale z drugiej strony, jak ja je oddam, to może dzięki temu ta spółka będzie miała większe szanse, będzie mogła zebrać kolejną rundę inwestycyjną i ja będę miał co prawda mniejszy kawałek, ale znacznie większego tortu. I wiesz, i myślę, że to jest taki moment, który po prostu rozkłada spółki, bo to trudno sobie jakoś tak, wiesz, zinternalizować, tak wytłumaczyć. No znowu, tym bardziej, że konkretna kasa leży na stole. Wiesz co, no umówmy się, tak? Umowy są na czas wojny. Jak masz czas pokoju, jak dobrze się współpracuje, no to do umowy zazwyczaj w ogóle nie sięgasz. Natomiast to, co daje moim zdaniem takie samo ćwiczenie podejścia do umowy, i to nie musi być umowa formalna, to może być, wiesz, jakiś founder charter, tak? Na co się umawiamy, tak? Jakie mamy wartości, co robimy, czego nie robimy, co jest nieakceptowalne. To już sprawia, że wy możecie usiąść do stołu i zobaczyć, co jest dla was ważne. Jak wy pracujecie, jakie te zasady współpracy chcecie sobie wyłożyć. No bo może, wiesz, jedna osoba ma w głowie wizję, że okej, no to ja może będę wpadał na 4 godziny do biura, a druga osoba stwierdzi, nie, no w ogóle to jest startup, hello, no to jedziemy 12 godzin, 7 dni w tygodniu i tutaj nie ma żadnego work-life balance, nie? Więc myślę, że to na pewno już na dzień dobry wywołuje w ogóle tą dyskusję. Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ja właściwie to nie wiem, czy jest jakaś taka uniwersalna recepta na dobry zespół founderski, bo czasami dwie bardzo silne osobowości świetnie ze sobą współgrają, a w innym przypadku no, kompletnie nie mogą się dogadać. Bardzo lubię się odwoływać do słów, które dawno temu właśnie powiedział mój wspólnik Marcin Treder w trochę innym kontekście. Zwykł mawiać, że żeby stworzyć wybitny produkt, nie potrzebujesz jednego wybitnego designera, tylko potrzebujesz grupę mądrych, kompetentnych ludzi, którzy potrafią współpracować ze sobą. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo dobra analogia również do budowania zespołu founderskiego, no bo ty potrzebujesz ludzi, którzy będą mieli inne perspektywy i inne kompetencje. Innych rzeczy wymagasz od CTO, innych od CEO, jeszcze innych od osoby, która będzie u ciebie napędzała sprzedaż. I myślę, że ten miks jest bardzo ważny. Tam musi być zaufanie, a jeszcze coś innego, co tak dla mnie bardzo namacalnie chyba dotyka sedna, to jest taka integralność. Mówiąc o integralności, myślę o tym, że po prostu macie pewne zasady współpracy, na coś się umawiacie, to się po prostu wydarza, a jeżeli z jakichś powodów się nie wydarzy, to osoba, która dała słowo, jest odpowiedzialna za to, żeby tak przysłowiowo posprzątać po sobie. I jeżeli jest ta integralność pod spodem i jeżeli wiemy, że my możemy na siebie liczyć, to jest naprawdę dużo łatwiej. Współpracowałem z osobami, które były wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale ja nigdy nie wiedziałem, kiedy oni dowiozą, a kiedy nie. I to w tym momencie tak utrudnia współpracę, bo ty tak naprawdę nie wiesz, czy coś, co jest ważne, co ustaliliście, wydarzy się, czy nie. Ile miałeś takich przypadków, że wiesz, ustaliliście coś przy stole, po czym każdy się rozchodził i to, co ustaliliście, się nie wydarzało. Więc tutaj trochę, wiesz, dochodzimy do sedna, nie? Że jeżeli mówimy o grupie founderów, to ty musisz mieć to zaufanie. Tym bardziej, że wiesz, im dalej w las, tym więcej problemów, tym więcej pożarów, tym więcej fuck-upów. Jeżeli ty na tym podstawowym poziomie nie masz zbudowanego tego zaufania, i nie masz pewności, czy możesz liczyć na swojego co-foundera, to będzie mega trudno, no bo wtedy nie dość, że musisz zmierzyć się z robotą, która jest do wykonania i pożarami, to jeszcze do tego narastają ci konflikty w zespole, które będą trudne do rozwiązania, bo nawet nie będzie na to czasu. Ja się odwołuję do tych
kilku podstawowych wartości, nie? Po pierwsze właśnie do tej integralności i zaufania. Po drugie, ja uważam, że on jest po prostu doskonałym specjalistą. My bardzo często wchodzimy w konflikty, ale te konflikty są konstruktywne. My możemy się czasami na siebie wydrzeć, wyrzucić sobie po prostu jakieś najgorsze rzeczy, ale koniec końców ochłoniemy i siadamy znowu i no dobra, okej, potrafimy się przeprosić, potrafimy się zastanowić w ogóle o co tutaj poszło i co dobrego z tego wyciągnąć, bo myślę, że obaj mamy takie elementarne zrozumienie tego, że w ogóle dlaczego my się kłócimy. No, kłócimy się dlatego, że mamy jakieś inne perspektywy i dotykamy jakiejś rzeczy, jakiejś sprawy, która jest dla nas ważna. Jak długo to będzie konflikt, który ma prowadzić do znalezienia najlepszego rozwiązania, no to jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Gorzej, jeżeli po prostu naparzamy się dla samego naparzania i do niczego to nie prowadzi. Tutaj masz pracę do wykonania na wielu poziomach, no bo z jednej strony to jest praca do wykonania na tym najwyższym poziomie, żeby każdy w firmie, każda osoba wiedziała tak naprawdę, do jakiej bramki kopie piłkę. I bardzo często konflikty w zespole są właśnie bardzo niekonstruktywne z tego względu, że to właśnie to chodzi o ego. Te konflikty, które są konstruktywne, skupiają się na tym, no dobra, ale to która perspektywa daje nam największe szanse wygranej, czy też kopnięcia piłki w tą bramkę. Taka jedna rzecz, którą ja widzę, która bardzo pomaga, to jest po pierwsze właśnie bardzo jasne określenie celów, tak? Jeżeli my wiemy, do jakiego celu dążymy, jaki cel chcemy osiągnąć, no to w tym momencie koniec końców zawsze tą rozmowę możemy sprowadzić do tego, no dobra, mamy na stole jakieś dwie opcje, która opcja daje nam większe szanse zrealizowania tego celu. Druga rzecz, że faktycznie często jest tak, że ktoś koniec końców musi podjąć decyzję. Dopóki my się umawiamy na to, że dobra, jesteśmy w tym gronie, żeby zderzyć ze sobą perspektywy, będziemy się kłócić, bo nam zależy, gdzieś rzucać konkretne argumenty, które są prawdziwe, ale nie jesteśmy w stanie z tego wyłonić jednego rozwiązania, to zawsze na końcu jest ta osoba, która podejmuje decyzję. To może być CEO, ale to może być również CTO, jeżeli to są kwestie techniczne. Dopóki mamy ze sobą taką umowę, że dobra, tutaj się kłócimy, ale koniec końców to ta osoba podejmuje decyzję i później wszyscy się tego trzymamy, niezależnie co sobie myślimy i niezależnie od tego, czy to właśnie moja, czy czyjaś inna opcja została wybrana, to tego się już trzymamy. Jeżeli mamy ten mindset i to podejście i tą taką pokorę, żeby stwierdzić, dobra, moja opcja nie wygrała, ale mamy tutaj osobę decyzyjną, osobę, która bierze za to odpowiedzialność i ja już się do tego dostosuję, no to jesteśmy w domu. Znowu, nie chcę się wypowiadać na temat samych konfliktów w zespole, bo każdy zespół jest inny, każdy konflikt jest inny i te dynamiki są bardzo różne. Natomiast myślę, że takie dwie bardzo ważne rzeczy, które mogą wydarzyć się na samym początku, jak dopiero formujemy zespół i które pomogą nam w przyszłości, to jest po pierwsze, żeby właśnie bardzo starannie dobierać tych co-founderów, bo w startupie musisz mieć co-founderów, bo bardzo ciężko jest solo founderowi. A z drugiej strony, jak zapraszasz founderów do współpracy, to jest trochę jak małżeństwo. I teraz, jak wybierasz sobie żonę, to wiadomo, spędzasz z nią wcześniej dużo czasu, poznajecie się, uczycie się bardzo dużo rzeczy o sobie, docieracie się i macie ten cały okres, robicie różne dziwne inne rzeczy, których może nie polecam robić w startupie, ale wcale nie dziwne. Dziwne by były, gdyby były w startupie. Ale koniec końców znacie się już na tyle, że wiecie, dobra, chcemy iść dalej przez życie. I ze startupem jest trochę tak samo, tylko brakuje całego tego czasu, który masz w narzeczeństwie. Więc myślę, że ta pierwsza rzecz jest taka, żeby naprawdę dużo uwagi poświęcać temu, z kim budujesz biznes, zanim to sformalizujesz, żeby lepiej się poznać, żeby właśnie porozmawiać o tych wartościach, żeby spędzić ze sobą trochę czasu i dopiero wtedy podjąć decyzję. Takie moje bardzo duże odkrycie i taki błąd, który widziałem bardzo mocno u siebie, ale też u wielu innych founderów, to takie przekonanie, że ja wszystko zrobię najlepiej i bardzo duża trudność z delegowaniem zadań, ale na takim trochę głębszym poziomie. I to znów tutaj się odwołam do Leadership Academy for Poland, taka koncepcja, która dla mnie była przełomowa, ale to wiesz, to możemy sprowadzić do jednego bardzo ważnego pytania. Co chcesz budować w zespole? Capacity czy dependency? Czy chcesz, żeby ludzie byli od ciebie zależni, czy chcesz budować taki zespół, który będzie zawsze niezależny i zawsze będzie wykonywał tą pracę, która jest do wykonania, żeby wasza spółka, wasz startup mógł odnieść sukces. Jesteśmy founderami, mamy duże ego często, nie mówię, że wszyscy, ale często i bardzo często jest to przekonanie, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja.
I co więcej, to być może jest prawda, no ale tutaj pojawia się pytanie, czy ja jestem w stanie zrobić wszystko? No nie. Więc czasami być może lepiej naprawdę zrezygnować troszkę, poświęcić jakość, ale zainwestować w innych, żeby w tym długim horyzoncie czasu po prostu zajść dalej. To, co jeszcze dodatkowo może Ci pomóc w takich sytuacjach, to jest właśnie to odwołanie się do celu. Bo jeżeli masz jasno sprecyzowany cel, masz jasno sprecyzowaną grupę docelową, no to tak naprawdę będziesz miał też czarno na białym odpowiedź. Nawet jeżeli masz tutaj dwie grupy, których mniej więcej te wagi dwóch designów są takie same, no to skupiasz się w tym momencie na tej grupie docelowej, która jest najbliższa Twojemu idealnemu profilowi klienta. Każdy startup się z tym mierzy. Na początku masz za mało danych, żeby zrobić to tak dobrze, żeby zrobić to zgodnie z metodologią. Więc tutaj musisz polegać trochę na intuicji, ale ta intuicja musi być poparta jakąś próbką danych. Ta próbka danych może być niewystarczająca. Ona pewnie zazwyczaj w początkowych fazach startupów będzie niewystarczająca, ale jest już przynajmniej jakiś punkt startowy.